Odcinek, który dzisiaj nagrywamy, można nazwać na kanale Motobanda Lookup pewną tradycją. Praktycznie każdy rok zaczynamy odcinkiem o nowościach od producenta HJC. Na sezon 2024 HJC przygotowało aż 4 nowości: RPH 12, F71, I91 i F31. Oprócz tego w tym odcinku przedstawię Wam odświeżoną serię Carbon. 3 kaski, które zostały przecertyfikowane na normę ECE 2206. Także już nie przeciągajmy i zaczynajmy z tymi nowościami. Zaczynam od modelu, na którego bardzo się cieszę. RPH 12, o sportowym modelu RPH 12. W modelu RPH 11, który był poprzednikiem właśnie tego kaski, bardzo dużo jeździłem. Miałem co najmniej 2, jak nie 3 sztuki. Kask, który cenię sobie przede wszystkim za wygodę, za wentylację, za dobry wygląd i świetne malowania, czy to Marvela, czy to DC Comics. Czas na następcę. RPH 12, kask, który na pierwszy rzut oka wygląda dość podobnie jak jego poprzednik. Jednak kiedy weźmiemy ten kask do ręki, od razu widzimy, że kask został nieco przekonstruowany, jeśli chodzi o aerodynamikę. Ale największa zmiana, jaka w tym kasku jest, to przede wszystkim zmieniony wizjer, który ma większe pole widzenia. Nie ma już tego zapięcia, które był w poprzedniku. I druga sprawa, na którą od razu zwrócicie uwagę, to wentylacja. I wentylacja w RPH 12 ma jeszcze lepiej działać niż w 11. Powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać testów tego kasku, bo naprawdę 11 cenię za wentylację. Trzecia kwestia, skorupa. 5 komponentów, 6 warstw. W przypadku 11 była to technologia PIM+, ale tutaj jest technologia już PIM Evo, którą mogliśmy spotkać w modelach, które pokazały się w sezonie 2023, między innymi RPH 71 i RPH 91. Bardziej wytrzymały, no i oczywiście, żeby waga się tutaj zgadzała. Skorupa RPH 12 występuje aż w 4 rozmiarach. Dzięki temu możemy dużo lepiej dopasować kask do swojej dynki. Druga sprawa, kask wygląda dużo lepiej, jeśli chodzi o jego wielkość. Wentylacja, mamy tutaj 4 wloty wentylacyjne oraz 3 wyloty wentylacyjne. Na szczęce wentylacja wygląda kompletnie inaczej. Mamy jeden wlot, który działa w pozycji otwartej i zamkniętej oraz 2 boczne wloty, które są tylko w pozycji otwartej. Kolejny wlot na czole, tutaj również pozycja otwarta, zamknięta. I wloty, które chyba najbardziej są charakterystyczne właśnie dla modelu RPH, zarówno 11, w 12 te wloty nadal są, ale mamy tutaj pozycję tylko otwartą i zamkniętą. Ale coś, co zostało bardzo dobre, to to, że te przełączniki są bardzo dobrze wyczuwalne, nawet w rękawiczkach. Wizjer został przekonstruowany, nie mamy tego zapięcia, mamy teraz zapięcie z boku, ale coś, co również pozostało dobre względem poprzednika, że mamy tutaj system, który pozwala nam na bardzo szybką zmianę wizjera. Został on też nieco przekonstruowany i działa jeszcze lepiej. Dobre rzeczy, które zostały, czyli zapięcie podwójne D oraz awaryjnie wyciągane policzki. W końcu jest to kask sportowy i takiego właśnie elementu jak policzki emergency nie mogło tutaj zabraknąć. W zestawie z kaskiem RPH 12 znajdziemy 2 szybki, przezroczystą oraz Dark Smoke i Pinlocka 120. Na koniec wspomnę o przystosowaniu kasku RPH 12 do interkomów. Jak najbardziej zamontujemy tutaj uniwersalny interkom, miejsce na słuchawki są. W przypadku interkomów Smart HJC generacji drugiej, czyli tym przeznaczonym właśnie do modeli HJC, tutaj na ten interkom miejsca nie ma. Mi osobiście kask bardzo się podoba, nie tylko ze względu na kształt, również ze względu na to bardzo kolorowe malowanie. Powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać już sezonu 2024, bo naprawdę 11 bardzo bliska mojemu serduszku. Myślę, że w przypadku 12 będzie dokładnie tak samo. F71, kask sportowo-turystyczny, szosowo-turystyczny, kask integralny i uzupełnienie oferty kasków, które już na ten moment na rynku mamy, czyli modelu RPH 71 z najwyższej linii i kasku I71, czyli kasku bardziej podstawowego. Na pierwszy rzut oka można od razu zobaczyć, że kaski, jeśli chodzi o samą skorupę, są do siebie dość podobne. Mają one być bardziej oczywiście aerodynamiczne, mają być jeszcze cichsze i oczywiście bardziej komfortowe.
Skorupa F71 wykonana jest z kompozytu włókna szklanego, czyli bardzo wytrzymałego materiału i w porównaniu do poprzednika modelu F70, który został bardzo dobrze przyjęty na rynku, tutaj mamy aż 3 rozmiary skorupy zewnętrznej, czyli lepsze dopasowanie, lepszy komfort i lepszy wygląd. Zmienił się nie tylko wygląd kasku, nie tylko aerodynamika, ale również wentylacja. W przypadku wlotów pozycja otwarta, zamknięta na szczęce. W górnej części znajdziemy 2 wloty, prawy i lewy. Są one symetryczne i tutaj również mamy pozycję otwartą i zamkniętą. W przypadku wylotów są one otwarte na stałe. Podobnie jak w przypadku RPH-12, tutaj również został przekonstruowany wizjer i zapięcie mamy z boku. I w porównaniu do poprzednika duża zmiana, czyli miejsce na Smart HJC generacji drugiej. Mamy tutaj 2 klapki na centralkę i coś, co warto wiedzieć, mamy tutaj blendę, która regulowana jest w 3 położeniach. Pod jedną z klapek znajdziemy taki suwak i tam właśnie jest regulacja. Przechodząc do wnętrza, zapięcie podwójne D, zmieniona wyściółka, zmieniony kształt wewnętrzny w porównaniu do F70. Tutaj warto to zaznaczyć, ponieważ F70 była kaskiem takim, bym powiedział, bardziej smukłym, trochę szczupłym. W przypadku tego kasku jest on bardziej owalny, co za tym idzie, będzie pasował do dużo większej ilości kształtu głów. W zestawie z kaskiem F71 znajdziemy oczywiście pilnoka. HJC i91. Kask szczękowy. W jego poprzedniku miałem okazję też bardzo dużo pojeździć. Podwójna homologacja, tak zwana PJ, czyli kask jest homologowany na kask otwarty, czyli taka pozycja, oraz na kask zamknięty, czyli taka pozycja. Skorupa i91 została wykonana z materiału APC, Advanced Polycarbon Shell. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, tutaj mamy aż 3 rozmiary skorup zewnętrznych, przy i90 były to 2. Po tym widać, po tych kaskach, które Wam dzisiaj pokazuję, że HJC się rozwija, chce, żeby ich kaski były jeszcze bardziej dopasowane do naszych głów i dlatego właśnie zwiększają tą ilość skorup. Podobnie jak w przypadku modelu F71 czy RPH12, tutaj również skorupa została przeprojektowana i pomimo, że mamy kilka elementów podobnych jak w poprzedniku w i90, czyli m.in. wlot na szczęce, wlot w górnej części oraz wylot, które, tak jak powiedziałem, są podobne, to sama skorupa została przeprojektowana i wpływa ona oczywiście na lepszą aerodynamikę i na to, że kask jest cichszy. Ten model również został przystosowany pod nową generację Smart HJC i bez problemu założymy tutaj model B21 czy B50. W i91 również znajdziemy blendę, która regulowana jest w 3 położeniach, a za bezpieczeństwo odpowiada tutaj zapięcie mikrometryczne. Wloty wentylacyjne znajdziemy tutaj 2, jeden na szczęce, drugi w górnej części, obydwa regulowane w położeniu otwarte, zamknięte i znajdziemy również tu jeden wylot wentylacyjny. Wraz z kaskiem w zestawie mamy pilota. Czwarta nowość na sezon 2024 to coś dla wielbicieli dużego wiatru we włosach. Kask typu Jet, model F31. Po literce F można się domyśleć, że skorupa tego kasku została wykonana z kompozytu włókna szklanego. I również, podobnie jak w kaskach, które dzisiaj prezentowałem, mamy 3 rozmiary skorupy zewnętrznej. Pomimo, że jest to kask typu Jet, wpada tutaj bardzo dużo powietrza, to i tak HJC pokusiło się o dość sporą wentylację. Znajdziemy aż 3 wloty wentylacyjne, każdy regulowany w położeniu otwarty, zamknięty i jeden wylot wentylacyjny, który jest otwarty na stałe. Podobnie jak w modelach RPH12 oraz F71, tutaj również zastosowano nowy system demontażu szybki, dzięki któremu wymiana wizjera to jest dosłownie F31 również przystosowany jest pod Smart HJC generacji drugiej, a pod jedną z klapek znajdziemy regulację do blendy. Mamy tutaj zapięcie mikrometryczne, a w zestawie z modelem F31 znajdziemy oczywiście pilota. Ale to oczywiście nie wszystko. Teraz przejdziemy do czegoś grubszego, czegoś dla fanów karbonu. Czy nie są one piękne? Seria RPH oraz model F71. Wszystkie w karbonie. Różnica pomiędzy kaskami karbonowymi a kaskami standardowymi jest taka, że w przypadku serii RPH, czyli modelu RPH12, RPH71 i RPH91 jest różnica w skorupie, w materiale. W standardowym mamy PIM Evo, a tutaj został zastosowany materiał PIM Evo Carbon, co oznacza, że włókno szklane zostało zastąpione karbonem. A w przypadku F71 zamiast kompozytu włókna szklanego znajdziemy kompozyt włókna węglowego.
Kolejna różnica to w modelu RPH-12, RPH-71 i F-71 podwójne standardowe D zostało zastąpione takim ze złotego anodowanego aluminium. Więc jest naprawdę na bogato. I ostatnia różnica, ale to wszyscy fani karbonu wiedzą, to waga. W zależności od rozmiaru różnica pomiędzy serią karbonową a standardowymi kaskami to od 100 do 200 gramów. I kiedy weźmiemy te kaski w rękę i porównamy z tymi standardowymi, to czuć tą różnicę. Więc jeśli od swoich kasków wymagacie czegoś więcej i chcecie się jeszcze bardziej wyróżnić na swoim motocyklu, to myślę, że seria Carbon jest właśnie dla Was. Na temat ostatniej serii kasków, którą macie właśnie przed sobą, nie będę się zbyt dużo rozwodził, ponieważ są to kaski, które powinniście doskonale znać. Nie tylko z rynku, ale oczywiście również z naszego kanału. Model C70, C91 oraz I40. I w porównaniu do swoich poprzedników, czyli do tych modeli bez dopisku N, zostały przeprojektowane i wzmocnione, żeby spełnić bardziej rygorystyczną normę ECE 2206 i w sezonie 2024 z powrotem wracają na półki sklepowe, żeby cieszyć oko, no i oczywiście chronić Wasze głowy. Cena pozostaje taka sama jak ich poprzedników. I na końcu opowiem Wam o nowym interkomie, trzecim w serii Smart HJC drugiej generacji. Będzie to model 11B. Jest on na tyle nowy, że jak możecie zobaczyć, jeszcze nawet go nie miałem w rękach. Będzie to najbardziej podstawowy model z całej linii. Jeśli chodzi o parametry, będzie można połączyć dwa interkomy, zasięg to 400 metrów i obsługa Bluetootha 5.1. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o interkomach Smart HJC drugiej generacji, to na kanale Motobanda Lookup taki odcinek już znajdziecie. W przypadku nowych kasków, które Wam teraz pokazałem na sezon 2024, każdy znajdzie coś dla siebie. Wiele kasków wyjdzie w nowych malowaniach, a w komentarzu dajcie znać, który z nowych kasków od HJC chcielibyście zobaczyć na swojej głowie i mam nadzieję, że ten sezon przyjdzie jak najszybciej, żebym mógł testować już nowe motocykle, nowe ciuchy i oczywiście nowe kaski. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.